Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Tytuł tej lekcji to Przestań używać będę. Dlaczego? Bo osoby, które uczą się języka polskiego, za często używają będę. Mówicie na przykład będę robić, będę wysyłać, będę dzwonić, albo nawet takich form, które w ogóle nie istnieją, na przykład będę zrobić, będę wysłać albo będę zadzwonić. Tak nie można mówić, więc używacie tych fraz tam, gdzie powinniśmy mówić zrobię, wyślę, zadzwonię. Po tej lekcji będziecie wiedzieć, dlaczego nie powinniście zawsze używać będę, kiedy mówicie o przyszłości. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie mam też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie, a po więcej materiałów do nauki języka polskiego zapraszam na moją stronę polishwithdorota.pl. No to powiem Wam historię na początek. Historia jest taka. Miałam lekcję i na koniec lekcji chciałam powiedzieć uczniowi I will send it to you tomorrow. I powiedziałam wyślę Ci to jutro. To znaczy I will send it to you tomorrow. Wyślę Ci to jutro. A Ed, bo tak ma na imię ta osoba, powiedział a tam nie musi być będę? No bo I will to jest będę, prawda? I tak, i nie. I will to znaczy będę. To prawda. Ale kiedy mówicie I will send, po polsku to będzie tylko jedno słowo. Wyślę. I to już znaczy, że ja to wyślę potem, za 5 minut, jutro, za tydzień, po prostu w przyszłości. Forma będę wysyłać oczywiście istnieje, ale używamy jej w innych kontekstach. Kiedy? Kiedy mówimy będę wysyłać, a kiedy wyślę? Kiedy mówimy będę robić, a kiedy zrobię? W tej lekcji wszystkiego się nauczycie, ale nagrałam już jeden filmik na ten temat. Jest to filmik, jest to lekcja o całym systemie czasów w języku polskim. O tym, kiedy mówimy będę robić, kiedy zrobię, kiedy robię, kiedy robiłam, a kiedy zrobiłam. Teraz skoncentrujemy się tylko na czasie przyszłym, czyli tylko na tym, kiedy używamy będę wysyłać, a kiedy wyślę i dlaczego nie zawsze musimy używać słowa będę. Posłuchajcie przykładów, bo najlepiej uczymy się na przykładach, prawda? Kiedy będę na wakacjach, codziennie będę Ci wysyłać zdjęcia. Będę wysyłać raport szefowi co tydzień. Będę Wam co miesiąc wysyłać pieniądze. Co tutaj widzicie wspólnego? Co widzicie podobnego w tych 3 przykładach? Regularność. Codziennie, co tydzień, co miesiąc. Używamy struktury będę plus czasownik niedokonany, będę wysyłać, będę
robić, będę dzwonić, będę czytać, będę pisać, kiedy mówimy o czymś regularnym. Ale uwaga, to musi być zawsze czasownik niedokonany. Posłuchajcie jeszcze kilku przykładów, kiedy używamy tej struktury będę plus czasownik niedokonany i kiedy mówimy o czymś regularnym. Codziennie będę czytać coś po polsku. Będę regularnie pić zdrowe soki. Nie będę tak często kupować nowych ubrań. Codziennie rano będę brać zimny prysznic. Mówiąc o czymś regularnym, używamy będę plus aspektu niedokonanego. Jeśli oglądaliście już mój poprzedni filmik o aspekcie, to wiecie też, że używamy tej struktury w innej funkcji. Nie tylko kiedy mówimy o czymś regularnym, kiedy będziemy coś robić kilka razy, dużo razy, ale też kiedy będziemy robić coś tylko jeden raz, ale kiedy akcentujemy proces. Kiedy nieważny jest rezultat, nie interesuje nas rezultat, ale kiedy myślimy o procesie, o tej akcji. Posłuchajcie kilku przykładów. Ktoś pyta, kilku osób, co będziecie robić dzisiaj wieczorem? I pierwsza osoba mówi, ja będę czytać. Druga osoba mówi, dzisiaj wieczorem będę oglądać serial. Trzecia osoba mówi, jeszcze nie wiem, ale chyba będę uczyć się polskiego. Kiedy ktoś mówi, będę czytać, to widzę osobę z książką, która jest w trakcie czytania. Nie jest ważne, czy ona przeczyta tę książkę do końca, czy nie. Ważne jest to, że ona przez jakiś czas będzie czytać. Kiedy ktoś mówi, będę oglądać serial, to ja widzę osobę przed telewizorem i nie interesuje tutaj nas to, czy ona obejrzy odcinek do końca, czy nie. Interesuje nas proces, że przez jakiś czas ona będzie oglądać ten serial. Jeśli ktoś mówi, będę uczyć się polskiego, to widzimy osobę, która na przykład coś czyta albo pisze, słucha czegoś po polsku. Interesuje nas proces uczenia się, a nie to, czy ona nauczy się konkretnej partii materiału. Możemy dodać tutaj też frazy czasowe, powiedzieć, jak długo będziemy to robić. Na przykład będę czytać przez godzinę, będę oglądać serial przez 2 godziny, będę uczyć się polskiego przez 1,5 godziny. Podsumowując, tej struktury będę plus czasownik niedokonany używamy, kiedy mówimy o akcjach regularnych albo o jednorazowej akcji, o czymś, co będzie jeden raz, ale kiedy akcentujemy proces i kiedy mówimy, jak długo będziemy to robić. Nie wiem, czy pamiętacie, ale prowadzę też szkołę języka polskiego online. Mamy już 12 lat doświadczenia w uczeniu ludzi takich jak Ty, więc zapisz się na jeden z kursów i ucz się polskiego w najlepszy sposób. No dobrze, ale cały czas mówię będę, a tytuł filmu brzmi przestań mówić będę. No to kiedy używamy tych form bez będę? Kiedy mówimy zrobię, kiedy mówimy wyślę, kiedy mówimy zadzwonię? Wtedy,
Kiedy mówimy o jednorazowej akcji, o czymś, co będzie tylko jeden raz, co wydarzy się jeden raz, ale akcentujemy rezultat. Kiedy chcę powiedzieć, wyślę Ci to jutro, ważne jest to, że ja wyślę e-mail, Ty go dostaniesz i będziesz mieć te informacje. Ważny jest ten rezultat. Kiedy mówię, zrobię to jutro, to nie interesuje mnie proces, jak długo ktoś będzie to robił, tylko ważny jest rezultat. Jutro zrobię na przykład obiad. Ten obiad będzie gotowy. Dam Wam jeszcze kilka przykładów. Przeczytam dzisiaj tę Twoją książkę do końca i jutro Ci ją oddam. Przeczytam, to znaczy akcentuję to, że ja skończę czytać tę książkę i oddam Ci ją jutro. Oddam Ci, będziesz ją mieć dla siebie. Nie będę czytać, nie będę oddawać, bo nie mówię o czymś regularnym, nie akcentuję, że będę czytać to długo, tylko akcentuję skończony rezultat. Następny przykład. Jutro zrobię i wypiję zdrowy, pyszny sok. Zrobię to raz i ważny jest rezultat. Po polsku rezultat to jest też wynik. Ważny jest wynik. To znaczy ja widzę wtedy osobę, która już ma gotowy sok, zrobię sok, a jeśli ona mówi wypiję sok, to ja widzę, że ona już ten sok wypiła, tego soku nie ma w szklance, jest w jej brzuchu. W weekend kupię nowe buty. Kupię te buty raz i wynikiem tego będzie to, że będę miała buty. I tutaj nie mówię o tym, że będę kupować buty regularnie, co kilka miesięcy czy co kilka lat. Nie mówię o tym, że będę kupować buty przez 3 godziny, bo będę je długo wybierać. Ale interesuje mnie wynik. Będę miała buty. To znaczy kupię buty. Jutro rano wezmę zimny prysznic. Wezmę go raz. Interesuje mnie rezultat. Wcześniej był przykład, codziennie rano będę brać zimny prysznic. Mówimy o czymś regularnym i używamy wtedy będę brać. A jeśli interesuje mnie rezultat, to, że ten zimny prysznic zostanie przeze mnie wzięty, skończony, to używam formy wezmę. Obejrzę dzisiaj 2. sezon tego serialu. Obejrzę go do końca. Cały sezon, wszystkie odcinki. Kiedy mówię będę oglądać serial, akcentuję proces. A kiedy mówimy obejrzę, to akcentujemy wynik, skończony rezultat czegoś. Obejrzę cały sezon serialu. I ostatni przykład. Nauczę się dzisiaj 20 nowych słów. Tutaj mamy coś konkretnego. Nauczę się 20 słów i to jest pewien wynik mojej nauki. Będę się uczyć, akcentuję proces. A będę dzisiaj uczyć się polskiego. Trochę poczytam, może posłucham piosenek po polsku, obejrzę lekcję Doroty, ale nauczę się 20 nowych słów, to znaczy, że wezmę 20 słów, będę się ich uczyć, napiszę może przykłady, będę je czytać na głos i potem będę miała te słowa w głowie. W tych przykładach nie używamy będę. Nie używamy będę się uczyć, czy będę czytać, czy będę oglądać i tak dalej. Musi być
ten aspekt dokonany i to jest tylko jedno słowo po polsku. Podsumowując, kiedy chcecie powiedzieć, że zrobicie coś jeden raz i chcecie zaakcentować rezultat, używacie aspektu dokonanego i to jest zawsze jedno słowo. Wyślę, zrobię, przeczytam. Gdzie znaleźć te formy? W moim poprzednim filmiku o aspekcie pokazywałam Wam słownik internetowy, gdzie możecie te formy znaleźć, ale mam dla Was coś specjalnego. Mam dla Was prezent. Przygotowałam PDF, gdzie znajdziecie 100 najważniejszych polskich czasowników w formach aspektu niedokonanego i dokonanego. Będą tam też formy osobowe. Będzie to wyglądało na przykład tak. Dlaczego będą tam tylko formy ja i ty? Bo jeśli znacie formy ja i ty, łatwo możecie zbudować z nich wszystkie inne formy. Jak? Obejrzyjcie mój filmik o trikach na temat czasu teraźniejszego. Link jest też w opisie. Te triki działają również w czasie przyszłym w aspekcie dokonanym. Ten PDF, gdzie on jest? Ten PDF jest dostępny na mojej stronie. Możecie go pobrać z mojej strony, a oprócz niego jeszcze następny prezent, bo są tam ćwiczenia. Możecie poćwiczyć te formy. Możecie poćwiczyć używanie form. Będę robić i zrobię. Będę czytać i przeczytam. Długa lekcja. Jesteście tu jeszcze? Dajcie znać w komentarzach, czy rozumiecie wszystko, czy też zawsze używacie będę w czasie przyszłym? Jeśli tak, to przestańcie i idźcie do mojej strony, zróbcie ćwiczenia i pobierzcie PDF. Oczywiście zapraszam Was też do mojej szkoły języka polskiego online. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!